No dobrze, no to macie 3 sekundy na to, żeby zgadnąć, co się dzieje. Czas minął. Czas minął. Jadę na taką podróż drogową, road trip, która łączyć będzie ze sobą jedną noc kempingu, jedną noc w Airbnb. Wyruszamy wzdłuż Highwayu 101, czyli taka, niby to się nazywa highway, ale to jest tylko droga jednopasmowa wzdłuż Oceanu Pacyficznego. Ona biegnie pomiędzy Los Angeles, jeszcze nawet wcześniej się zaczyna, ale powiedzmy tutaj, gdzie ja jestem, Los Angeles, w stronę San Francisco, dojadę blisko San Francisco, także nastawiam się na widoki oceanu, później kemping w Parku Narodowym Big Sur, co jest po prostu sztosem podobno, i kolejny dzień śpię w Monterey, tam takie troszeczkę może bardziej miejskie zwiedzanie, ale ogólnie tematem przewodnim tej podróży chciałbym, żeby była przyroda, spokój, cisza. Także wyruszam, a Was zabieram razem ze mną na tę podróż. Myślę, że widoki Was nie rozczarują. W tle widać sklep Trader Joe's. To jest mój ulubiony sklep, słuchajcie, przynajmniej w okolicy. Poza Costco, ale Costco jest troszkę inne. Costco się kupuje duże opakowanie, tu się kupuje małe opakowania, dobre produkty w dobrej cenie. Pokażę Wam parę snaczków, które biorę na ten kemping. Biorę banana, no bo bez banana nie można jechać na kemping. Mamy tutaj jeszcze taki sos typu dip, zrobiony z serka wiejskiego, z jakimiś tam powiedzmy takimi czosnkami i innymi takimi. Lubię, to się dobrze je z takimi crackersami, które są zrobione z ryżu lub kukurydzy. Z czego one są zrobione te? Z ryżu. Zrobione są z ryżu. Staram się unikać mąki. Do tego browar bezalkoholowy, ja jestem teraz, lecę na czysto, także jest to jakiś taki kraftowy, lokalny, kalifornijski, cytrusowo-chmielowy. Do tego na drogę jeszcze teraz będę pił napój, uwielbiam. Gazowana woda powiedzmy z imbirem, cytryną, taka delikatnie posłodzona, do tego jakieś probiotyki podobno ma, ale teraz wszystko ma probiotyki, nawet Pepsi jest z probiotykiem ostatnio. Na popołudnie jest taki oto wrap z kurczakiem w stylu buffalo, taki delikatnie pikantny. Lubię, strasznie dużo ma tej mąki, ja to później obrywam te ciasto dookoła i zjadam jak najmniej tej mąki i to, co jest ze środka, jest to pyszne. No a że zabrałem też ze sobą kiję na grilla, no to dzisiaj będzie grillowana kiełbaska, kanapka, kiełbaska z kurczaka z jabłkiem, uwielbiam. Szarkuś czuwa nad furą, to najważniejsze, a ja wbijam GPS-a. Po chwili takich przemyśleń stwierdziłem, że kurczę, zamiast jechać do San Luis Obispo i tam jeść lunch, pojadę już nad samą wodę, bo Highway 101, on jest taki, nie wszędzie biegnie przy wodzie. Właśnie od Morro Bay, gdzie chcę teraz pojechać, na północ prawie cały czas jedziemy wzdłuż brzegu oceanu. Wcześniej on troszkę się oddala, przybliża do tego oceanu, natomiast od tamtego momentu się zaczyna spektakularnie. Także wyruszam tam mam ulubioną restaurację Giovanni's Fish Market. Taka restauracja to może troszkę słowo na wyrost, ale tam zjem przepyszną rybkę, albo będzie dorszyk, albo będzie halibut lokalny. No i żebyście mieli właśnie taki obraz sytuacji, stąd wyruszam właśnie z Santa Maria w stronę północy, tak, do Morro Bay, tu gdzie jest cel. No i później jak już widzicie, nie wiem czy to jest ostre czy nie ostre, jak widzicie wzdłuż oceanu później cały czas ta żółta krecha biegnie. Także 50 minut i zaczyna się cudownie. No pięknie to jest sytuacja, tam będzie po prostu cudownie. O zgrozo, rozlała mi się woda tutaj w samochodzie. Ola Boga, co się dzieje. Niemniej jednak zatrzymałem się tu na poboczu, to wysuszyć wszystko. Zobaczcie, jak ci ludzie pracują tutaj na tych polach. Jaka to jest ciężka praca. To się po prostu nie mieści w głowie. Jesteście zgięci przez kilka godzin w ciągu dnia. Dzień za dniem, często 6 dni w tygodniu. Biegają. Zobaczcie, oni nie chodzą, oni biegają. No i tu właśnie, gdzie można zjeść sobie rybę, to jest taka bardzo ciekawa restauracja. Dosłownie przy samym brzegu, a tam co ciekawe jest taka wielka formacja skalna Morro Bay. Co ciekawe, to nigdzie dookoła nie ma skał, tylko po prostu tutaj to tak wyrasta jakby znikąd. A za tą górą znowu jest fantastyczne miejsce dla surferów. Bardzo wysokie, takie ostre fale w tamtym miejscu są, także na pewno można tam spróbować. Znaczy to nie jest dobre miejsce do próbowania. Do próbowania jest troszkę wcześniej fajne miejsce, to już jest raczej dla prosów. No a ja tutaj wezmę jakąś rybę z frytkami i wyruszam dalej, dlatego że te miejsce dość dobrze znam, bywałem tutaj dość często, a kolejne miejsca nie aż tak bardzo, także nie chcę spędzać tu za dużo czasu.
3 kawałki ryby, koslo i butelka wody. $19. Mogę z tym żyć. Ceny podobne jak na Krupówkach. Morro Bay jest takim centrum rybołówstwa. Tu się wypływa właśnie łowić halibuty. Do tego ta zatoka, jak widać, ludzie tam pływają sobie na kajakach, jest bardzo spokojna, tak? Ocean spokojny, nie zawsze jest taki spokojny jak z nazwy. Natomiast to przez to, że tutaj jest ten wał taki, powiedzmy, chyba całkiem naturalny, to tutaj można wygodnie, komfortowo popływać na kajaku. No do tego parkują tutaj łodzie, cumują chyba raczej niż parkują. W tle mamy taką charakterystyczną budowlę, która jest symbolem tej miejscowości, no bo jest z daleka, już widać. Nie wiem, czy ta fabryka nadal pracuje. Nie widziałem żadnego dymu, kiedy przejeżdżałem obok, więc zaryzykowałbym stwierdzenie, że nie. No i dookoła macie tam, jak się idzie tą główną ulicą, tak, w tle to co widzicie, no to są restauracje, winiarnie, jakieś sklepiki, można zjeść dużo ryby tutaj. Ta ryba jest smaczna. Fajne miejsce takie, że sobie przyjechać, po prostu się wyciszyć, odpocząć. Nie ma tu jakichś takich głośnych atrakcji, nie jest tak bardzo flashy, no ale spoko, ja lubię. Nie wiem, czy było widać, czy zwróciliście uwagę na ludzi, którzy łowią ryby tutaj na pomoście. W Kalifornii jest takie prawo specyficzne, które mówi, że jeżeli chcemy łowić z brzegu, musimy mieć pozwolenie. Jeżeli chcemy łowić z łodzi, musimy mieć pozwolenie, ale z każdej konstrukcji lądowej, która wychodzi z lądu, ale jest nad wodą, czyli mosty, pomosty, tego typu rzeczy, nie trzeba mieć pozwolenia. Także wchodzicie sobie tutaj i po prostu zarzucacie wędeczkę i łowicie, tylko trzeba uważać, żeby tutaj nie przeatakować tych pięknych fok, które wygrzewają się akurat słoneczko. Mają widać też małe, uczą je tu pływać. To są bardzo ciekawe stworzenia. Też jest tutaj troszeczkę widowni do tego spektaklu i one stoją cały rok na okrągło. Od paru chwil jadę autostradą numer 1 i zauważyłem jedną rzecz, która ma strategiczne znaczenie. Ale zanim to zobaczcie jeszcze ile koliberków jest tutaj. Szkoda, że nie mam innego aparatu, ale kolibry z takiej odległości jeszcze nigdy nie miałem okazji zobaczyć. Rozproszyły mnie te kolibry przez chwilę, ale już widzę jedną rzecz, do czego wracam. O wiele ciekawiej może być jechać tę drogę z północy na południe, aniżeli z południa na północ. Dlatego, że cały czas jedziecie wzdłuż oceanu, który jest po zachodniej stronie. Jak jedziecie z północy na południe, to skręcacie w prawo, nie musicie przecinać tej bardzo ruchliwej drogi i w wielu miejscach nie można skręcić w lewo do punktu widokowego, który jest naprzeciwko. Także na pewno można więcej zobaczyć, w większej ilości miejsc się zatrzymać, jadąc od strony San Francisco. Niemniej jednak, za chwilkę odwrócę kamerę, zobaczycie, co tu się dzieje. O, i tak aż do Japonii. Ciężko to sobie wyobrazić. Ale ocean spokojny dzisiaj akurat jest spokojny. Ale ciekawa drabina. Nie widziałem nigdy czegoś takiego, ale to jest genialne w swojej konstrukcji. Tyczka i tyle. Ja jestem tu, gdzie jest ta strzałka. A chcę dzisiaj dotrzeć do mniej więcej Big Sur, które jest 50 minut stąd tylko. Także widzę, że będę musiał chyba trochę więcej czasu poświęcać przy tych zatrzymaniach, żeby tam po prostu nie dotrzeć za wcześnie. A nawet jak dotrę, to przypuszczam, że tam i tak będzie gdzie pochodzić. Stosunkowo krótki jest ten odcinek. Jak na mapę patrzyłem, myślałem, że jest trochę dłuższy, ale to spoko też w sumie. Jest tutaj naprawdę co patrzeć, tak jak widzicie zresztą. Także wyruszam. I walenie można zobaczyć, i można zobaczyć słonie morskie. No i kolibry przed chwilą widziałem, także coś pięknego. Kolejny punkt widokowy przy autostradzie. Akurat na ten fajnie, bo można było zjechać z przeciwnego kierunku.
chłopaki widać tutaj mają zlot Toyota 4Runnerów. Moim zdaniem Toyota 4Runner to jest jeden z najlepszych samochodów, jakie zostały wyprodukowane w historii. Są właściwie niezniszczalne. Jeśli można im coś zarzucić, to jedynie zabezpieczenie antykorozyjne nie jest zbyt dobre, ale poza tym te samochody są po prostu niezniszczalne. Jeżeli chodzi o niezawodność i zaufanie do aut, myślę, że nie znaleźlibyśmy nic podobnego. Może Lexusy, no ale Lexus Toyota to jest jedno to samo. I tak jak podróżujemy dalej na północ, no tak te widoki są przepiękne, tak, przecudowne, tylko że niewiele się zmieniają, tak, no są góry, powiedzmy, dość niskie, jest ocean, no i formacje skalne, coś po prostu przepięknego. Pogoda dzisiaj jest świetna. Jedna rzecz, którą mieć warto na uwadze, to jest to, że nie ma tu zasięgu telefonii komórkowej w ogóle przez całą drogę, jak jadę. Ciekawe jest to, że w tej okolicy nie widać na horyzoncie żadnego statku, żadnej łodzi, skutera wodnego, nic. Tu można zobaczyć rozmiary ptaka kondor. Ptaka, który powrócił do Kalifornii w pewnym czasie nieobecności. Ptaka, który był dość poważnie zagrożony wyginięciem, ale jest po prostu ogromny. Na pewno widziałem dzisiaj jednego. Widziałem, jak jadł właśnie jakąś padłą zwierzynę, a na tym zdjęciu akurat jest pokazane, jak jedzą wieloryba na plaży. Tu jest pokazane, jak ojciec i syn się witają. Niesamowite. Żyją do 70 lat nawet. Są bardzo społeczne i inteligentne. Niesamowite to jest. Przyroda tutaj po prostu jest wspaniała. No i drzewa, czerwone drzewa. Tutaj tych drzew nie brakuje. Są ogromne, potężne i myślę, że chyba dzisiaj w okolicy takiej będę spał. Może nawet w tym parku, w którym będę spał, one się znajdują. Nie wiem, co tu jest za atrakcja, ale widzę dużo samochodów, a to jest dobry znak. No ta atrakcja jest taka, że trzeba kawałek odejść, tu siedzieć taką spiralą fajną, żeby nie było zbyt stromo. No i się dochodzi do miejsca, które przypuszczam, że robi robotę. Uwago, uwago, fale mogą być ogromne. O kurczę, czerwone drzewa, zobaczcie, co tu się dzieje. Takie włochate są, takie przyjemne w dotyku, normalnie jak jakieś zwierzątko. Tutaj jest taka miejscowa, tak to światełko pada. Pola Boga. Po co komu tutaj tunel? Czuję emocje. Szkoda, że widać koniec, bo jakby nie było widać końca, to by było jeszcze więcej emocji. Tak to się kończy w tym miejscu. No bardzo ładnie. Czuć taki zapach rybi. Śmierdzące glony trochę. No ale miejscowa jest przekonkret. Widzę tu jakąś taką kotwę wbitą, przyczep taki do łodzi może. Myślę, że to miejsce mogło mieć jakieś znaczenie militarne, bo kto by budował tunel i ogólnie wiele rzeczy w takim specyficznym miejscu, żeby doprowadzić do widoku, tylko nie sądzę. I jeszcze ta droga, tu chyba chodziło o coś więcej. To ja przeszedłem przez te drzewa, przez te konary. Ryzykując życiem, się okazało, że to jest koniec szlaku. Zobaczcie, jaka jazda, to tutaj będę spał między tymi drzewami. Tu w dole płynie rzeka, rozumiecie? No i tutaj pomiędzy tymi czerwonymi drzewami jest miejsce kampingowe. Ja tutaj zaparkowałem furkę. Stoi tutaj. No i tu w tym miejscu, przede mną będę rozbijał obozowisko. Coś niesamowitego. Czuję zapach marihuaniny. Ludzie palą. Relaksują się. Będzie przepięknie. Tu jest droga 101, tutaj się pasą krowy, tu jest ocean.
Pacyficzny i tak wygląda zachód słońca nad Oceanem Pacyficznym. Ktoś powiesił węża tutaj, wąży nie przeżył, został przejechany. Dzień drugi. Się obudziłem właśnie, chociaż to nie pierwszy raz jak się obudziłem tej nocy. Był taki ogromny wiatr. Coś tam nieraz spadało z tych wysokich drzew. Ogólnie to takie... To jest takie średnio komfortowe. No ale... A i ta mata, ona jest chyba przebita. Dzięki Bogu wziąłem tę matę do jogi pod spód, także całkiem ok było pod tym względem. No i jeszcze ten namiot, on taki jest trochę krótki, ale jak jestem sam tutaj, to się mogę tak w powszek położyć, to w sumie spoko było. No, tak fajnie całkiem, ale jednak sprzęt ma znaczenie. Chyba będę musiał kiedyś poinwestować w trochę coś lepszego, zwłaszcza matę, bo ten śpiwór to jeszcze dał radę, ale mata musi być taka elegancka. Dobra, idę się umyć, bo oni tu prysznic mają ciepły, także skorzystam z tego dobrodziejstwa. Dzień dobry, dzień dobry. Wziąłem prysznic. Prysznic był dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem, dlatego że za $1 dostajecie token i możecie się kąpać przez 5 minut. Ja włączyłem stoper, żeby wiedzieć, ile czasu jeszcze mam, no i złapałem ich. Prysznic zatrzymał się w 4 minucie 48 sekundzie. No ale fajnie, woda cieplutka, wszystko super, kurczę, wykąpałem się, przychodzę jeść śniadanko. I bardzo jestem zadowolony z ostatniej nocy, bo ta ostatnia noc mnie dużo nauczyła. Dużo wyciągniętych wniosków jest z kampingowania. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego ludzie mają ze sobą tyle sprzętu. Jadą, kurczę, te samochody tu na kempingi, albo tu nie chcę nagrywać, bo akurat tu wszyscy są, albo to są minivany wypakowane po dach, albo SUVy z bagażnikami dachowymi, wypełnionymi różnymi rzeczami. No ale dzisiaj rano oni z patelni jedzą śniadanko na palniczkach gazowych, a ja będę jadł, rozumiecie, płatki na jogurcie, tak? Tych rzeczy na ten camping trzeba zabrać naprawdę dużo. I nie wiem, jak ci ludzie na motocyklach to robią, że oni jadą. Znaczy ja wiem jak, im nie jest wygodnie. To jest po prostu w hamaku gdzieś się rozbić, tylko tu między drzewami też nie można się rozbijać. Nie można dotykać drzew, nie można rozwieszać prania, nie można nic z nimi robić. Także to by tutaj nie zadziałało. No ale to takie minimalistyczne kampingowanie jest bardzo niewygodne, myślę. To może chodzi o to trochę, żeby było to niewygodne, ale ja myślę, że to już samo w sobie jest na tyle niewygodne, że dobrze byłoby sobie tego nie utrudniać. I jedna rzecz, którą się nauczyłem, wniosek, chciałbym mieć namiot, w którym mogę stanąć, czy się przebrać, czy cokolwiek zrobić, bo takie przebieranie się, czy coś robienie należące, czy wpełzanie, wypełzanie z tego namiotu jest strasznie nieprzyjemne. Nie podobało mi się to. Namiot musi być długi. No, on ma chyba 1,80 m, czyli tyle co ja, więc ja się tak nie położę normalnie, nie wyciągnę fajnie nóg, tylko leciałem tak całą noc w poprzek. Druga rzecz, no to dużo hałasów jest w nocy mimo wszystko, takich naturalnych, no ale to spadały jakieś szyszki na namiot, mnie to budziło, więc przypuszczam, że dobrze byłoby mieć zatyczki jakieś. Później rano się stwaniłem, włożyłem już słuchawki do uszu, wygłuszanie tylko włączyłem bez żadnej muzyki, było przyjemnie. Kolejna rzecz, miałem trochę za duży ten śpiwór. On jest ok, jest trochę dla mnie za duży i te ciepło w pewnym momencie uciekało, a w nocy było około tam 8 stopni powiedzmy, więc to ciepło uciekało i chwilami było mi zimno, ale tak akceptowalnie zimno. Także jem to teraz, tutaj fajnie, nie spieszę się, zbiorę ten cały namiot, te wszystkie dobra tutaj i jadę zobaczyć gdzieś może jakieś zwierzęta się kręcą w okolicy, czy coś takiego, także to będzie ekscytujący dzień, a później do miasta, w mieście wieczorkiem mam tam restaurację, także zjem sobie fajnie, to będzie dobry dzień, pozdrawiam Was serdecznie. Spojrzałem, że tu jest tylu ludzi, zaparkowali, no i mówię, kurczę, musi coś się dziać w takim razie, no i wygląda na to, że coś się dzieje, także ruszam tam na dół w stronę wody, zobaczymy, co tam się wyprawia. Tu jest dużo takich ostrzeżeń przed tym, że te prądy na oceanie właśnie pacyficznym, spokojnym, one są bardzo nieprzewidywalne. Zresztą za chwilę sami zobaczycie na ujęciach. Tu się przeważnie nie kąpię. Próbowałem się kiedyś kąpać, widziałem ludzi, natomiast to co chwilę próbuje Was wciągnąć z powrotem do tej wody i do tyłu i to może się skończyć tak źle, jak tylko może się skończyć. Jeszcze jedna rzecz, której nie da się pominąć, to to, że temperatura wody przeważnie tutaj osiąga między 8 a 11 stopni Celsjusza, no to też nie zachęca
do kąpania się. Jest naprawdę chłodna, dlatego tak fajnie czuć tę bryzę z tego oceanu. W Panamie było zupełnie inaczej. Ta woda była jak w basenie, no i też ten gorąc tej wody można było czuć. Indiana Jones powrócił. Jestem sam na tej wyprawie i tak mi się nie chce pewnych rzeczy robić samemu. Ale tu jest tak wspaniałe miejsce do tego, żeby po prostu pójść i iść wzdłuż tego oceanu, że to jest coś nieprawdopodobnego tym razem. Ta konkretna plaża to jest po prostu sztos ostateczny. Piaseczek, czyściutko. Ajajaj. Spójrzcie na to, pokażę Wam miejsce, wpierw tak trochę od zaplecza, a później pokażę front. Nieoczywiste miejsce, bardzo nieoczywiste, księgarnia, tak? Księgarnia jakaś taka lokalna, prowadzona przez lokalnych ludzi, niezależna od sieciówek. Można przyjść, można poczytać sobie książkę też, można również napić się przepysznej kawy i zjeść pyszne ciastko. No i tu wychodzę, tutaj siedzą ludzie, atmosfera jest tak wyluzowana, że to po prostu szok. Tak to wygląda z zewnątrz. Takie małe sklepiki, niesamowita społeczność. Ludzie byli bardzo zróżnicowani, rozmawiali ze sobą. Dawno nie widziałem czegoś takiego, żeby w Ameryce przypadkowi ludzie ze sobą w kawiarni rozmawiali. No i ludzie różni od studentów po jakichś powiedzmy maratończyków, którzy tam byli. No to jest bardzo ciekawe, ale porobiony jeep. Ten jeep to jest jedno, ale jest tutaj jeszcze jedna perełka. Ta perełka to jest, specjaliści będą wiedzieć, to jest Lexus IS300, który prawdopodobnie ma silnik 2JZ. Ajajaj. Kolejne fajne miejsce. Pani powiedziała, z którą rozmawiałem w bibliotece, że tutaj jest tak właśnie zupełnie inaczej niż w tej miejscowości, w której byłem obok przed chwilą, Carmel. To jest chyba Pacific Grove, a te Carmel to było takie snobistyczne miejsce. Widziałem więcej Ferrari dzisiaj w jeden dzień niż przez ostatnie pół roku chyba. Jeszcze widziałem McLarena też tam. Ale ci ludzie bogaci, oni mnie tak zawsze śmieszą, bo oni wszyscy wyglądają tak samo. Wszyscy ubierają się to samo, no jak ktoś im powie, że coś jest modne, no to oni muszą za tym nadążać. No a że mają kapitał, żeby nad tym nadążać, no to mają cel w życiu, także ciekawe to jest. No ale jak lubią, tak lubią. Ja się może skoncentruję na tym, co tu widać dookoła. Stare budownictwo. Spójrzcie na to. Ceny oczywiście są niebotyczne tych nieruchomości tu. Taka pani powiedziała właśnie w bibliotece, że ona się przeprowadziła kawałek stąd, no bo jest taniej. Kupiła dom 6 lat temu za $1 milion. Po 6 latach ten dom jest wyceniony na $1 700 000. To jest po prostu absurd. Fajnie, bo w tym miejscu, gdzie zaparkowałem w tygodniu, można parkować do 2 godzin za darmo, a po 2 godzinach musicie przeparkować swój samochód, a w weekendy to nie obowiązuje, możecie parkować cały czas. Wiecie, jak się sprawdza, ile czasu jesteście? Robi się to w taki sposób, że policjant znaczy kredą wasze koło, taki znaczek stawia i na asfalcie stawia ten sam znaczek i po 2 godzinach przejeżdża przez to samo miejsce. No i jak widzisz, nadal zgrywa się ta linia na asfalcie z linią na waszej oponie, no to znaczy, że samochód się nie ruszył. On chyba potwierdza, co mówię. Ludzie grillują, mają dobry czas tutaj. Bardzo dużo hiszpańskiej społeczności, no ale to jest Kalifornia, tak? No to kiedyś przecież było Meksyk. Miejsce, które się nazywa Lovers Point. Miejsce zakochanych. Takie trochę surowe jak dla zakochanych, no ale mało przytulne, tak bym powiedział. Niech im tam będzie. Ciekawe rozwiązanie z tymi latawcami. Przypuszczam, że to dlatego właśnie, że ptaków jest tu dużo
żeby im nie zanieczyszczały dachu, to ulepili coś takiego. Ktoś zostawił taki swój postulat. ICE to jest właśnie urząd imigracyjny, który deportuje ludzi. No tak brzydko nazywać Ilona i Teslą jeździć. Ajajaj. Ja on się zmienił chyba. Dużo ludzi, co kiedyś w niego wierzyło i kupowało Teslę, to dzisiaj tak jakby mogli, to najchętniej by nią nie jeździli. Sprzedam wam taki jeden lifehack. W różnych miastach są różne dzielnice i to jest bardzo zauważalne, że te dzielnice się mogą różnić od bardzo dobrych, bezpiecznych, po takie, które są zdecydowanie bardziej niebezpieczne, żeby nie powiedzieć wprost, że są niebezpieczne. Jeżeli się w takim miejscu znajdziecie i chcecie się szybko z niego w miarę wydostać i nie wiecie, gdzie jechać, wpisujecie w Google Maps Whole Foods Market albo wpisujecie Trader Joe's. Te miejsca, te sklepy przeważnie występują w bezpiecznych okolicach. W Whole Foods to w ogóle nie widziałem nigdy w jakiejś złej okolicy. Tam, gdzie są bogaci ludzie, a tam, gdzie są bogaci ludzie, jest bezpiecznie. Także to jest taka strategia, że jeżeli musicie się ulotnić i nie wiecie, gdzie, wpisujecie któryś z tych sklepów, jedziecie do względnie bezpiecznego miejsca. To jest taki kalifornijski minimalizm. Airbnb w takim historycznym, starym domu. $80 za noc. To jest takie absolutne minimum, co można zapłacić za nocleg tutaj. Co ciekawe, to tylko $10 droższe niż miejsce na namiot w Pixur. Co jest interesujące do tego. Tam ludzie zostawili zatyczki do uszu. To zawsze się przydaje. No jest woda w takim też. Woda jest w takim fajnym stylu podana również z kryształu. Jeszcze mi Airbnb z kryształu wody nie podawali. No oni tutaj zajmują się jakimś tam ogrodnictwem na zewnątrz. Może to jest to, czym oni się trudzą tutaj. Tego widać, że sztuką. Widok z okna jest fajny. Taki San Francisco typowy. Fajna opcja. Jestem już w samym centrum Monterey i powiem wam, że mi się podoba. Jest fajny klimat, jest spokojnie, jest czysto, jest kulturalnie. W porównaniu na przykład do Los Angeles czy San Francisco to jest przepaść. San Francisco jest chaotyczne, brudne. No fajne jest architektonicznie i w ogóle, ale tak kulturowo, tak jak to wszystko wygląda, nie, to tutaj jest zdecydowanie fajniej. DJ przyjechał i nawet nic nie chce za to. Marina jest dość pokaźnych rozmiarów. Głównie takie łodzie rekreacyjne, pary kutrów rybackich. Fajnie. Bardzo ładnie te kolory stąd wyglądają. Słońce akurat zachodzi i takie świetla. Fajne miejscowa, zobaczcie, kurde. Tak europejsko się zrobiło nawet przez chwilę. Ścieżka rowerowa. Ludzie chodzą w Ameryce, nie jeżdżą samochodami. To jest dziwne. Rzuciło wam się to samo w oczy co mi? To nie jest porysowane, pobazgrane ani zniszczone. I nie wygląda też na super nowe. Co tu się dzieje? Ten park tutaj, ta plaza została założona w 1930 roku. Do takiego uciśnienia relacji hiszpańsko-amerykańskich. Dzisiaj ta sytuacja wygląda trochę bardziej napięcie. Ludzie są bardziej podzieleni. Wielu nie chciałoby takiego parku, no ale jest. Oni tutaj w Kalifornii grają na kodach, no bo taki park jest zawsze zielony cały rok, tak? Piękny. Podoba mi się. No i jeszcze te właśnie tablice upamiętniające jakieś tam osoby, tak? Z lokalnej społeczności. Ludzie płacą parę dolarów, później to idzie na różne cele, a ich tablica zostaje pamiątkowo tutaj. No i tu nie tylko w takich
powiedzmy prestiżowych miejscach jak to, ale w zwykłych parkach miejskich dzieje się to samo. O, są informacje na temat czerwonego drzewa. Zakładam, że nie wszystkim będzie się chciało czytać, także powiem wam, co tam było napisane. To drzewo, które jest za mną, ono wyrosło z nasienia, które zostało zabrane na misję Apollo 14 ku Księżycowi. Później to ziarno wróciło, zostało wykiełkowane, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. No i później zasiano tutaj to drzewo. Drzewo, które było w kosmosie. Podoba mi się. To są takie smaczki, nieraz patrzycie jakieś drzewo jak drzewo, nie? To drzewo było w kosmosie. To jest ciekawe. Niedźwiedź jest symbolem Kalifornii, tak? To już chyba wiemy. Jest we fladze Kalifornii. Tu 2 niedźwiadki się bawią. Tutaj mama bear. Widać, że ludzie dotykają zębów najczęściej, bo farba schodzi. Przed Muzeum Sztuki dzieło pod tytułem Parenthesis. Co oznacza ten matematyczny symbol? Dajcie mi 3 sekundy. Pierwiastek. Nie! Nawias. Pierwiastek to jest square root. Korzeń kwadratowy. I jest 6:40 rano i ja stwierdziłem, że to jest idealna pora, żeby stąd wyjechać, dlatego że pomiędzy San Francisco a Los Angeles są ogromne korki często, a ja ich wszystkich mam zamiar przechytrzyć. Właściwie koniec na dzisiaj chyba nagrywania, bo ja opuszczam to miejsce. Mam przed sobą 2 godziny 59 minut drogi autostradą. Fajne miejsce, będę miał dobre wspomnienia stąd i chętnie tu wrócę. Także może trochę inaczej, w inny sposób to zwiedzić. No ale spójrzcie, kurczę, jaki fajny widok, no nawet w tle. Ajajaj, podoba mi się. Także kawka, szybki wypad. No i Santa Maria. Miejscowość Salinas w Kalifornii, no to już właśnie się bierze na autostradę taką prawilną. No i stąd wyruszam, a idę wziąć kawkę, ale już to jest pusto o tej porze. Ani żywego człowieka, jest godzina 7:25 rano. Cherry Bean. No to w tym miejscu się w ogóle pali kawę, nie tylko się robi, ale chłop od 4 rano mówi, że już palił. Zobaczcie, ile rodzajów kawy można wybrać sobie tutaj. Wziąłem kawkę cappuccino i ciastko, które jest zrobione z marchewek, jabłek, rodzynek, pestek, słonecznika i czegoś jeszcze, nie pamiętam. Pan powiedział, że nie jest zbyt słodkie. Tak kończymy ten wyjazd. Dziękuję, że oglądaliście.